Dzień dobry, kłaniam się nisko, tu Maciej z kanału Moto Wszystko. Rynek motocyklowy nieustannie bombardowany jest nowościami. Dotyczy to także kasków motocyklowych. Jeżeli stoisz przed wyborem swojego pierwszego budżetowego kasku motocyklowego, to serdecznie zapraszam Cię na ten materiał. Aby móc sprzedawać kaski na polskim rynku, każdy z producentów musi najpierw kask przetestować i homologować. Najnowsza homologacja kasków to ECE 2206 i każdy z prezentowanych dzisiaj kasków tą normę spełnia i dzięki temu może być oferowany do sprzedaży na naszym rynku. Zanim zaczniemy od pierwszego najtańszego kasku, warto powiedzieć również dwa słowa o marce Vito. To holenderski producent kasku, który jest na rynku od 2015 roku, a jego motto to dobra jakość w przystępnej cenie. Pierwszy kask, który chciałem Wam dzisiaj przedstawić, to jest to najprostszy kask z oferty Vito. Kask, którym możecie jeździć po mieście, na chopperze, na 125. Warto zwrócić uwagę na to, że każdy z kasków jest zrobiony z polikarbonatu i ABS-u. W większości z polikarbonatu, czyli tego środkowego już materiału, z którego robione są kaski. Czyli nie jest to najtańszy materiał, jaki znajdziecie w półkach sklepowych, na przykład w supermarkecie. Ten kask jest zdecydowanie lepszej jakości. Jest to typowy kask otwarty, w związku z tym nie potrzebuje jakiejś bardzo skomplikowanej wentylacji. Dlatego mamy tutaj proste dwa wloty powietrza. Tutaj z tyłu akurat w tym najtańszym modelu nie mamy wylotów, natomiast w tym troszeczkę droższym te wyloty już mamy. Powłoka jest lakierowana, tak jak mówiłem, wykonana z polikarbonatu. Środek wyściółka również możecie wyciągnąć i wyprać. Kask sprawdzi się dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z motocyklizmem. A to dlatego, że bardzo dobrze słychać w nim wszystkie dźwięki otoczenia. A to dlatego, że same uszy po nałożeniu kasku nie są bezpośrednio w skorupie, tylko tutaj w tej części już miękkiej zewnętrznej. Kask jest wyposażony także w wizjer, odporny na zarysowania i prosty system zamykania i otwierania. Zobaczcie, wystarczy pociągnąć ciach i kask mamy otwarty. Waga to jedyne 1100 gramów. Niestety kask ze względu na swój budżetowy charakter nie ma możliwości prostego wpięcia interkomu. Jeżeli prosty charakter poprzedniego kasku Wam nie odpowiada, to następny w kolejce do obejrzenia i do zainteresowania się jest kask Lavori. Są tutaj dwie istotne różnice. Po pierwsze, ten wizjer jest dużo bardziej finezyjny, nawiązuje trochę do gogli, a po drugie, kask jest ubezpieczony w blendę przeciwsłoneczną. Co prawda wyciąga się ją dość prostym ruchem, wystarczy zrobić to w ten sposób. Budżetowy charakter kasku nie pozwolił zrobić żadnego uchwytu tutaj z tej strony. Jest taniej, a funkcjonalność jest zachowana. Kask waży jedynie 1100 gramów, środek jest antyalergiczny. Jest wyposażony w bardzo proste zapięcie klik, czyli jednym pociągnięciem ten kask możecie rozpiąć. Jeśli chodzi o wloty powietrza, to ze względu na otwarty charakter tego kasku mamy również proste dwa, które możemy zamykać i otwierać. Z tyłu niestety nie mamy żadnych wylotów powietrza, natomiast chyba nie ma takiej potrzeby, jeżeli jesteśmy dobrze chłodzeni od dołu. Jest zbudowany z tego samego materiału co poprzednik, czyli z kompozytu polikarbonu i ABS-u, czyli tego nieco lepszego już kompozytu do wytwarzania kasków. Tak jak w poprzedniku, nasze uszy są również na zewnątrz. W związku z tym ten kask najlepiej sprawdzi się w jeździe po mieście przy osiąganiu niewielkich prędkości. Przechodzimy teraz do modelu Bruzano, który swoim wyglądem już jakieś emocje wzbudza. Słuchajcie, jest to kask, który doskonale sprawdzi się w jeździe w niewymagającym terenie, dlatego że mamy tutaj, zobaczcie, charakter nieco bardziej offroadowy. Mamy daszek, który jest zrobiony z ABS-u. Ten daszek powoduje, że jak mamy świecące wysoko słońce, to on nieco odseparuje to słońce od naszych oczu. Sam daszek jest odkręcany. Możemy też, zobaczcie, ściągnąć sobie tą szczękę, czyli mamy dwa kaski w jednym kasku. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. O, zobaczcie. Wygląda to w ten sposób. Dodatkowo mamy również blendę. Zobaczcie, że ten kask nie posiada wizjera, ale mamy tutaj blendę, która powoduje, że tego kasku nie możemy używać w nocy. Natomiast, tak jak wspomniałem, dobrze sprawdza się w jeździe po lekkim terenie. Bez problemu możemy używać go również w mieście. Tak
jak poprzednicy, został wyprodukowany z kompozytu polikarbonatu i ABS-u. Oczywiście cała ta część jest zrobiona z tego kompozytu, a ABS to ten daszek i ta szczęka, którą przed chwilą odpięliśmy. W środku możemy zainstalować interkom i co istotne, ten kask jest już dużo lepiej wyciszony niż poprzednicy, dlatego że nasze uszy są już bezpośrednio w skorupie tego kasku. Ściółka jest antyalergiczna i wypinana, dzięki czemu łatwo utrzymać ją w czystości. Kask jest wyposażony również w system do łatwego zakładania okularów i w dokładnie to samo łatwe zapięcie co poprzednie kaski. Kask jest wyposażony również w dość prostą, aczkolwiek skuteczną wentylację. Mamy tutaj z przodu wloty i z tyłu mamy po bokach estetycznie wyglądające wyloty powietrza. Waga to 1300 gramów. W związku z tym, że mamy jedynie blendę wyciąganą z góry, do tego kasku możecie założyć gogle crossowe. No i na deser najwyższy model kasku oferowanego przez Vito, czyli model Presto. Tak jak poprzednicy, jest wykonany z kompozytu polikarbonatu i ABS-u. Jest to kask integralny z bardzo dobrą wentylacją, oczywiście homologowany w normie ECE 22.06. Sam wizjer również zrobiony jest z polikarbonu, dzięki czemu jest odporny na zarysowania. Mamy też taki system otwierania, że najpierw musimy nacisnąć, żeby ten wizjer podnieść do góry, no przez to, żeby był on dobrze dociśnięty, jak osiągamy wyższe prędkości, to zdecydowanie jest w tym kasku ciszej. W zestawie mamy również pin lock, możemy również spuścić sobie blendę. Wyściółka jest antyalergiczna i w pełni demontowalna, dzięki czemu bardzo łatwo zachować higienę wewnątrz kasku. Jeśli chodzi o wloty powietrza, mamy tutaj z przodu, bezpośrednio na usta, możemy to regulować. Mamy deflektor nosa, dzięki czemu trochę łatwiej w tym kasku oddychać. No i to, co zasługuje na uznanie, to jest ten wlot tutaj na górze. Ze względu na to, że możemy go otworzyć, no to dostarczamy do środka zdecydowanie większą ilość powietrza. Wszystko ma swoje ujście tutaj z tyłu. Zobaczcie też, że skorupa na sam koniec jest bardzo fajnie aerodynamicznie zakończona, dzięki czemu w kasku jest nieco ciszej przy dużych prędkościach. Kask waży 1550 gramów. W środku możecie zainstalować interkom, bo mamy tutaj wytłoczone dziurki specjalnie właśnie pod taki zestaw. Bardzo dobrze sprawdzi się w dalszych podróżach i w szybkiej jeździe, dlatego że jest bardzo dobrze wygłuszony. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o mój charakter jazdy, to ten kask zdecydowanie najbardziej przypadł mi do gustu. W tym materiale obejrzeliście kaski w rozpiętości cenowej od 250 do 500 zł, więc jak widzicie, można mieć fajny designerski kask w niewielkich pieniądzach. Serdecznie zapraszam Was na stronę www.sklep-erco.pl. Na hasło MotoWszystko dostaniecie 10% rabat na zakup każdego kasku Vito. Dziękuję, że obejrzeliście ten materiał. Serdecznie zapraszam Was do obejrzenia innych materiałów na moim kanale. Do zobaczenia.